Siemanko, pozdrawiamy z Tulum. Już zobaczcie, jak pięknie tutaj mamy. W takim hotelu się zatrzymaliśmy dzisiaj. Tutaj są takie bungalowy jeszcze. Ale tu ładnie. Co do Tulum. Tulum to jest jedna z bardziej popularnych miejscówek tutaj właśnie na Yucatanie z miast. Macie trzy te główne, takie właśnie jak Cancún, Playa del Carmen i Tulum. Tulum od Playa del Carmen jest oddalony jakieś chyba 50 albo 60 km, plus jeszcze raz tyle do Cancún. No i jak się odwiedza te rejony, to na pewno warto zobaczyć wszystkie trzy te miasteczka, bo każdy z nich jest inny. Idziemy właśnie na śniadanie, bo śniadanie też mamy wliczone. Także trzeba zjeść, później też potrenować troszkę. Później korzystamy. Tutaj mamy prywatną plażę, znaczy dla klientów hotelu. Tam na górze jest jeszcze basen, coś jeszcze, ale to wam też później pokażę. Ogólnie jest super, naprawdę idealne miejsce. Nie chcę iść zwiedzać Tulum, naprawdę. Idealne miejsce, żeby się wyluzować. Dostaliśmy sok z ogórka, kawa. No po prostu żyjemy takim zdrowym życiem, że po prostu szok. Jest piękny widoczki. Kawka, idziemy się zrelaksować. Albo leżak, albo hamak. Zobaczymy. Ale jej, jak tu jest ładnie. Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze taki basenowiec. Fajnie to tu wszystko jest zrobione. Tu dużo zieleni. Tylko subcio. No ładnie, ładnie, ładnie. Czy to nie jest idealne miejsce, żeby sobie popracować? Byłem jeszcze idealne. Właśnie idę po laptopa. Muszę trochę porobić rzeczy. Jeszcze nie mogę doczekać, co wam pokażę jeszcze w tym odcinku. Bo Tulum naprawdę jest piękne. Łóżka do masażu. Ciekawe, co to w środku jest. Muszę zapytać, czy siłowni przypadkiem tutaj nie mamy. Muszę sobie iść poćwiczyć. Patrzcie jeszcze, jaka tu fajna miejscówka. Wchodzicie sobie, cyk, cyk, cyk. Tutaj do poleżenia. Tutaj stolik do posiedzenia. Pięknie tutaj jest, naprawdę. Mam wam, że jesteśmy zachwyceni po prostu z tego miejsca. Coś niesamowitego. Ale zaraz jak ruszamy na zwiedzanie. Odpoczywanie odpoczywaniem, ale pozwiedzać trzeba i pokazać wam, jakie fajne jest Tulum. Zaczynamy zwiedzanko. Jedziemy najpierw zobaczyć w okolice ruin, które tutaj są na Tulum. No i po kolei później te piękne plaże, które są. Później dalej. No.
Dobra, zaczynamy najpierw od Playa Santa Fe, która jest najbliżej w sumie ruin. Na ruiny nie będziemy jechać, bo trzeba zapłacić po 150 zł od osoby za wejście. I tak już byłem, ale tak średnio chcę iść, też nie ma sensu wydawać na to pieniędzy. No przed nami już wtedy widać, że chyba będzie zaraz deszczyk, chyba że pójdzie bokiem, ale i tak nieważne. No i przyjechaliśmy teraz do Playa Paraiso. Wtedy to, jak byłem, to była jedna z najładniejszych, było bardzo dużo palm. Tutaj w ogóle, żeby teraz wejść tu, gdzie wchodzimy, to trzeba skorzystać z restauracji i wydać minimum 200 peso na osobę, czyli 40 zł, co i tak byśmy wydali, bo idziemy tutaj zjeść obiad. No, tak wygląda. Teraz nie ma sezonu, to widzicie, że większość jest pusta po prostu. Ale ja myślę, że dla nas to też jest plus. Tak. Bo nie ma tłumów. Dobra, idziemy teraz nagrać najgłupszą rolkę, jaka będzie też. Zapraszam Was na nasze Instagramy, Podróże Wojownika YouTube, a także Lala Horosz. Zobaczycie ciekawe. A tak w ogóle tutaj jedzenie, jak ktoś będzie miał okazję przyjechać do tej jak to się nazywało? Paradiso? Paradiso, no. Paradiso. Paraiso. No, Paraiso restaurant, bardzo polecam. Pyszne było po prostu. Ale pech. Łańcuch mi się zerwał w rowerze. Dobra, przyjaciół, chcę zrobić teraz fotę chyba do najbardziej znanego miejsca, które teraz już jest płatne. Wcześniej było tutaj darmowe. To stało przy ulicy, ta rzeźba. I można sobie było zrobić super fotę. A teraz trzeba płacić. A how to loom. Chyba każdy z Was kojarzy to, bo to jest po prostu wizytówka tego miasta. Tak to się nazywa dokładnie. Art with Me Park. No, a ja jadę do kolejnego tutaj takiego kultowego miejsca. Zaraz Wam pokażę. Patrzcie. Łańcuch tutaj. Ja nie wiem co zrobię. Muszę chyba jakoś do nich dzwonić, żeby przyjechali sobie po ten rower. Tutaj do Tulum też dużo osób przyjeżdża. W takich spirytualnych sprawach. Jakąś jogę. Poćwiczyć. No i dużo przyjeżdża się dobrze pobawić. O, reggae na żywo. No i rozpoczynam trening. Tulum Jungle Gym. Pokażę Wam najpierw, jak wygląda ta epicka siłownia, która jest tutaj naprawdę bardzo znana wśród ludzi, którzy przyjeżdżają do Tulum. Wszystko jest zrobione praktycznie z drewna, żeby miało swój taki, wiecie, klimacik. O, jest worek. Sorry guys. No patrzcie, tutaj jeszcze są trochę inne, jeszcze są też zrobione z betonu, ciężarki. Ale głównie drewno, patrzcie, te po 35 kg, jakie ogromne. Hi guys. O, to jest to. Popatrzcie, tutaj sobie nakładacie ciężar. Macie ustawione kamienie po prostu. Normalnie siłownie, jakbyście sobie ją totalnie zrobili gdzieś w dżungli. I używacie tego tylko do podciągania. Wszystko na takich kółkach. Nie no, przezarobista jest ta siłownia. Totalny sztos. Zaraz Wam pokażę, jak się na tym ćwiczy tutaj. Yo. O, tutaj do przysiadów. Też sobie nakładacie do koszy. Nie no, czadowe to jest.
najważniejsze jest to, że to, czy jesteście na wakacjach, w podróży, czy gdziekolwiek indziej, to nie jest wymówka. Trenować można wszędzie. Wszędzie można dbać o siebie i wszędzie można trzymać dobrą formę. Ja myślę, że jestem tego świetnym przykładem. Od 6 lat cały czas w trasie, a forma cały czas petarda. I oczywiście w tym miejscu chciałbym Wam polecić serdecznie suplementy Wojownika, bo oczywiście one bardzo mi pomagają w tym, żeby utrzymać cały czas dobrą formę, żeby dobrze spać, żeby mieć energię, żeby mieć cały czas dobre nawodnienie po elektrolitach, żeby witaminy cały czas mieć dobrą odporność. Białko Wojownika oczywiście, żeby mieć dobre mięśnie, trzeba suplementować białko. Nie tylko, także bardzo serdecznie polecam. Suplementy Wojownika. No a jeśli ktoś z Was chce zaoszczędzić 10% na zakupach online, to oczywiście serdecznie polecam użyć hasła Wojownik10 albo Pajak10 SFD. Idziemy dalej. Dobra, trening skończony. Dzięki Pani Goryl. Dobrze poćwiczyłem. Takie fajne warunki, że aż po prostu chciało się ćwiczyć. Zrobiłem 2 treningi na jednym. Fajny klimacik, bardzo fajny. No tak fajnie, że zapomniałem klapek zabrać. Pewnie parę osób się zastanawia, dlaczego przyjechaliśmy do takiego miejsca poza sezonem. Jak w sezonie się dużo więcej dzieje. A w sumie po to się też tutaj przyjeżdża, żeby się dobrze bawić. Ale jakoś tam tak nie zależało, żeby tu być w sezonie. Oczywiście kiedyś na pewno będę chciał, żebyśmy tu wrócili na wakacje. Że nie jako podróż, tylko jako na wakacje. Na dłużej sobie zostać i się właśnie dobrze pobawić, podpoczywać. Ale nie wiem kiedy, nie wiem w którym życiu. Jak na razie jest cel do spełnienia. A jaki jest cel, to wiecie. Odwiedzić każdy kraj na świecie. Ej, wiecie co? Wpadłem na bardzo porąbany pomysł. W sumie to 2. Ale na jeden mi tylko wystarczy czasu. Dajcie znać w komentarzach, czy wolelibyście, żebym wrócił do Indii, zrobił tam coś ciekawego, coś szalonego. Nie byłoby to podróżowanie po zwykłych miastach, tylko coś innego. Mam tam taką misję do wykonania, która mogła być bardzo ciekawa. Zajęłaby mi około 10 dni, może 14. Czy wolelibyście oglądać jakiś bardzo zimny kierunek? Ale to tak naprawdę bardzo, bardzo zimny, gdzie po prostu wszystko w śniegu, zasypane. Dajcie znać, bo jestem ciekaw, co by Was bardziej zainteresowało. Bo ja cały czas między tymi 2 kierunkami tak rozkminiam i no z chęcią zrobiły 2, ale niestety nie wystarczy mi czasu do końca roku, żeby zrobić obydwa, bo obydwa mają po 2 tygodnie czasu mniej więcej realizację. Także no dajcie znać, to by było w grudniu. No i takiego zachodu to szczerze Wam powiem, że się nie spodziewałem dzisiaj. Kurczę, żałuję, że jesteśmy z tej strony. Ale widok. Niebo zapłonęło. Idziemy coś szybko zjeść, przebrać się. A co dalej się okaże. Jutro w ogóle, w dalszej części odcinka tego zobaczycie, przyjeżdża do nas Dominika. Jedziemy zobaczyć jeszcze coś fajnego, jedziemy nam pokazać tam jeszcze jakąś cenotę, bo niestety Ala jeszcze nie widziała ładnej. Ja to już widziałem ostatnim razem, jak byłem, oła! Ale Ala nie widziała, fajnie jakby zobaczyła, bo to co ostatnio zobaczyła to była cenota, ale zalana wodą z błotem. Jak kałuża jakaś, a nie cenota. Siemanko, zaczynamy nasz kolejny dzień w Tulum. Popatrzcie, jak pięknie się rozpoczął. Niesamowite jest to miejsce. Ale co fajne, Wam też muszę pokazać, co tutaj jest, bo przed chwilą właśnie jak jedliśmy śniadanie z takim widoczkiem, to zauważyłem. Patrzcie, tutaj jest kawałek łodzi. I co tu jest napisane? A gift from huragan. Sierpień 2001. Czyli huragan po prostu wyrzucił tutaj tą łódź. Ciekawe. No i już tak została.
Zaraz się idziemy opakować. Czekamy na Dominikę. Przyjeżdża i jedziemy pozwiedzać. Ogólnie Tulum bardzo na plus. Ale ja wiedziałem, że tu będzie fajnie, no bo oczywiście byłem tu już wcześniej. Ale jeśli się będziecie zastanawiali, czy warto tu przyjechać, no to na pewno bardzo, bardzo warto. I ten hotel, my jesteśmy teraz w Diamante K, tak się nazywa. I też totalnie nic złego bym nie mógł powiedzieć na ten hotel, bo jest super. Bardzo miła obsługa, piękne miejsce, bo jesteśmy teraz w Parku Narodowym. Tylko jedyny minus taki, że za każdym razem jak wjeżdżacie do parku, macie przeszukanie, no i mogą się tam czepiać dość mocno ci panowie z policji. I nie mówię, że na przykład wiecie, że coś będziecie mieli super nielegalnego, bo nawet jak będziecie mieli legalne rzeczy, na przykład takie jak jakieś piwo, papierosy, nawet wczoraj wiecie jak wodę kazali gościowi wylewać, że nie mógł tutaj na teren parku wnieść wody, co było dla mnie dziwne bardzo, bo ja za każdym razem miałem i nie widzieli nawet. I nie wiem. No to zależy jakie macie szczęście, tak powiem. No elo! Patrz jaki piękny. A teraz już tak na szybko, ze względu na to, że wiecie, że wraz z moją rodzinką z Phuket prowadzimy agencję nieruchomości Twins Real Estate Phuket. Ostatnio pojawiła nam się naprawdę świetna oferta na jednej z najbardziej popularnych plaż na całym Phuket, czyli na Kata Beach. Jest to oferta mieszkań, które wpłacacie teraz 30%, a resztę, czyli 70% wpłacacie dopiero jak odbieracie mieszkanie po prostu gotowe pod klucz. Jest to też dodatkowo bardzo dobra inwestycja ze względu na to, że po wybudowaniu tych mieszkań, po wybudowaniu tego kondo, które znajduje się tylko 500 metrów od plaży, wokoło pełno restauracji, sklepów, wszystkiego, naprawdę bardzo popularne miejsce, już zyskujecie, ponieważ wartość tego mieszkania bardzo wzrośnie. Myślę, że to będzie jakieś 20-30%. Także inwestycja bardzo, bardzo na plus. Dodatkowo musicie wiedzieć, że z wynajęciem mieszkania w takiej lokalizacji nie ma żadnego problemu i można brać dobre stawki za takie wynajęcie. Także inwestujecie pieniądze w mieszkanie i cały czas z niego zarabiacie. Nasza agencja zajmuje się też tym, że jeśli kupicie od nas takie mieszkanie, kupicie dom, mieszkanie możecie kupić w 100% na własność. To od razu Wam mówię. Obalam jakiś mit, że nie da się kupić mieszkania w Tajlandii, bo mieszkanie kupujecie na 100% własności. Dodatkowo my za jakąś tam opłatą, oczywiście do dogadania, zajmujemy się cały czas tym mieszkaniem, żeby ono było wynajmowane, żebyś Ty na nim zarabiał. Także serdecznie zapraszam, a teraz zobaczcie, co to za mieszkanie. Inwestycyjnie jest to nasz na ten moment najlepszy projekt przy Kata Beach, gdzie turyści są cały rok, pośród sklepów, restauracji i innych atrakcji. Jest również dobra opcja spłaty, gdyż wpłacamy tylko 30% wartości mieszkania plus 12 000 złotych opłaty rezerwacyjnej, a 70% przy oddaniu apartamentu do użytku. W momencie oddania apartament będzie już miał wartość 30% większą, jak teraz cena zakupu. Mieszkania będą w pełni umeblowane wraz ze sprzętami elektronicznymi i AGD. No, także jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tą ofertą, to serdecznie zapraszam do naszej agencji, czyli Twins Real Estate Phuket. Jest to lub wiele fajnych innych ofert, które na pewno Cię zainteresują, jeśli chcesz zamieszkać w raju, w miejscu, gdzie po prostu jest świetna pogoda, pyszne jedzenie, niesamowicie uśmiechnięci ludzie cały czas i miejsce, które ja kocham i w którym też inwestuję. Pozdrawiam, oglądaj dalej. Zaczynamy zwiedzanko. Jest z nami nasza najlepsza przewodniczka Dominika. Ponownie, witam się. Ponownie, dokładnie tak. Widzieliście już ją w 2 odcinkach i to jest 3, przedostatni, bo jeszcze będzie jeden. Jeszcze jeden będzie z Bakalar. Idziemy właśnie na cenę. Jak się ta cena tam nazywa? Corazon, serce w przetłumaczeniu. O, to ja wczoraj rolkę wrzuciłem, to o corazon. A, no widzisz. Akurat, taką nutką. Dobra, tutaj zobaczycie, też polecimy trochę na nią, bo z góry widać ładnie, jakie to jest serce. Tak możecie zobaczyć tutaj, tak Wam mówiłem w pierwszym odcinku. Estados Unidos Mexicanos, czyli Stany Zjednoczone Meksyku. Tak Wam mówiłem, sama nazwa Meksyk to z tego używana, ale to się tak nazywa w pełni. Jeszcze raz pozamieszałem. Meksykańskie Stany Zjednoczone. Nie Stany Zjednoczone Meksyku. Meksykańskie Stany Zjednoczone. Tak dokładnie miało być. Coś jakaś zaćma mnie złapała. Ogólnie, żebyście wiedzieli o tym, że wejście do cenot to są bardzo różne ceny. Cenoty są
prywatne. Także każdy człowiek, kto jak sobie tu jest właścicielem tego, zagospodaruje sobie i ustala sobie ceny. I różne, naprawdę możecie znaleźć od, nie wiem, 30, 40, 50 zł, no są nawet takie, które potrafią kosztować 150 zł. O, tutaj widzę, że tak bardzo stycznie dzieciaki. Ale będziemy jeszcze później do innej ceny, to taki zamknięty bardziej. Kształt serca chyba nieaktualny troszkę. No ale trudno. Popatrzcie, jaka tu jest cenota, jest tak czysta woda po prostu. Szok. No ale zaraz pojedziemy jeszcze do drugiej cenoty. No bo ta to takie bajorko po prostu. A te najlepsze cenoty są właśnie te, bo macie dwa rodzaje. Macie takie zewnętrzne i wewnętrzne, te, które są tam bardziej w jaskiniach. Także miejmy nadzieję, że uda się pokazać jeszcze taką drugą. Chociaż te najlepsze w jaskiniach podobno są właśnie w okolicach Playa del Carmen. Robi się za niezłą wodę przy fladze. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, wchodzimy teraz do miejsca, które nazywa się Holistyka. Coś dla Dawidka. Każda odpowiedź jest w środku w tobie, pamiętajcie. To jest takie bardzo jakieś ceremonialne rytuały tu robią, yoga i te sprawy. O, to jest jakaś medytacja. Tak w ogóle, żebyście wiedzieli, że to tu jest hotel. Jest po prostu tak zrobiony ciekawie. Typowo jesteście w dżungli. Tutaj jest kocioł, rozgrzewa się te kamienie i je się wkłada do samego środka. I bardzo ważne, trzeba być wtedy w stroju kąpielowym, możemy nawet wejść do środka, jest mega ciekawie. Chyba na 30 osób tutaj do środka jest miejsce. I z szamanem się tutaj siedzi, zamyka się wejście i totalnie po ciemku się siedzi. To jest to, co mówiłam. Tak, i tutaj właśnie przychodzi się z intencją, chodzi ogółem o takie oczyszczenie organizmu. Majowie to bardzo często praktykują, to jest akurat kamienny temaskal, ale są też takie temaskale, które robi się tylko taki jakby stelaż w kształcie iglo i takimi właśnie kocami czy narzutami się zamyka, żeby po prostu to ciepło się tam koncentrowało. I można zrobić sobie sesję taką 20-minutową i powtórzyć ją maksymalnie 3 razy. Następnie wchodzi się właśnie do basenu, tak jak w tradycyjnej saunie, żeby się po prostu schłodzić organizm. Taka naturalna, jak dla mnie w zimna. Takie drzewo, które potocznie mówimy na nie, że jest drzewem turysty, ponieważ ta kora się też tak pieli, jak my, wiecie, się Jak się spali turysta. spalimy. Tak, ale co ciekawe, że jest legenda w świecie Majów o 2 braciach, którzy zakochali się w tej samej dziewczynie i zginęli w tej jakby walce i bogowie przemienili ich w 2 drzewa. Jedno jest antidotum na drugie, jedno jest toksycznym drzewem, jak się dotknie, wywołuje poparzenie 3. stopnia, a tylko działa właśnie to dobre drzewo. To jest akurat czaka, a to drugie czeczen, więc uważajcie i nigdy nie dotykajcie żadnych drzew w dżungli, bo nie wiadomo, co może to wywołać. Ja tego drugiego drzewa nigdy nie mogę rozpoznać, bo ono ma taką korę też, może chyba podobną nawet do tych tutaj. Ja mogę dotknąć. Wygląda. Nie będziemy testować. Każdy po kolei. Tak, no jest to mega ciekawe, że takie właśnie drzewa tutaj są w dżungli. Nie trzeba mega uważać. Fajnie ktoś wymyślił. O, i tu się zaczyna ten art walk. Czyli będą tutaj ciekawe rzeźby. Ale fajny klimacik, taki naprawdę. Drzewa obok siebie zazwyczaj rosną podobnie. No to jest naprawdę. Coś to... O, kosmita. Z kamieni? Tak, z kamienia. Chyba wygląda jakby z doniczek czy coś. Śmiesznie to wygląda.
Patrzcie, rozmiarowo prawie mamy taki sam łeb. Taki żarcie. Nie, ja mam dużą głowę. Ja o tym wiem. Ale to jest to. Duża głowa, duży mózg. Chyba. Nieźle tu na grzybkach postać, bo można było troszkę i popatrzeć. Dobra, jedziemy na burrito. Zaraz usłyszycie coś o burrito. Dominika wam coś ciekawego opowie. Tak wygląda moje burrito. Szymardla. Z krewetkami, tak? Dominika też z krewetkami. Bomba. Dobra, Dominika, co powiesz na temat meksykańskiego jedzenia? I przede wszystkim może powiedz tą najciekawszą rzecz, dlaczego to meksykańskie jedzenie jest takie Wyjątkowe? inne i wyjątkowe i gdzie jest zapisane? Słuchajcie, Wpisane raczej, wpisane. meksykańskie jedzenie jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze względu na swoje takie dawne techniki przygotowywania i jak będziecie tutaj na Półwyspie Yucatán, to musicie koniecznie spróbować pollo pibil albo cochinita pibil. To jest albo kurczak, albo mięso wieprzowe. Ono jest w takiej marynacie zawijane, też w liść bananowca, ale co jest najciekawsze, że to jest w takim jakby garnku i do ziemi się wkłada i tam kilka godzin to się tak fajnie garuje, gotuje i po prostu to mięso jest takie przepyszne, soczyste. To jest to, co jedliśmy we Valladolid na tych, Tak, na tym straganie Tak. właśnie tam, na tych te tacosiki. Dobra, teraz powiedz jeszcze tą ciekawostkę o burrito, bo każdy sobie myśli, że burrito to jest typowo meksykańskie danie. Słuchajcie, no ogółem burrito, czyli con carne, jest ciężko spotkać w Meksyku. Meksykanie za bardzo też nie wiedzą, co to są za potrawy. Burrito już jakby, ono jest popularne, ale na północy kraju, tak? To się wywodzi w ogóle z tego, że Meksykanie wyjechali kiedyś za granicę do Stanów i tam właśnie to burrito wynaleźli i stąd jest takie spopularyzowane. Natomiast jak ja byłam na północy kraju, tam stan Sinaloa i Chihuahua, to mieliśmy możliwość spróbowania burrito, ale ono nie było takie duże, nie było takie, wiesz, z tym ryżem. Ono było takie trochę lichy. Tak. Taki lichy naleśnik, trochę z mięsem, trochę z też ryżem Tak. i czarną fasolą i tyle. Ale tutaj właśnie w regionie turystycznym Yucatanu, czy nie wiem, w centralnym Meksyku, to jak powiecie burrito, to za bardzo nie będą wiedzieć, o co chodzi. Chociaż to dzisiaj co jedliśmy, to było naprawdę całkiem Tak, smaczne. tak, to Ale jest to tak jak jedno z mówiłaś, to jest lepszych. typowo knajpa zrobiona taka pod To jest turystów, trochę pod tak? turystów, tak. Jak się idzie do takiej prawdziwej taquerii czy restauracji z meksykańską kuchnią, to jednak tego nie dostaniecie tam. Dobra, a co jest takich dań, które trzeba przyjechać, jak się przyjeżdża do Meksyku? Co uważasz? Co trzeba spróbować na takie must? Must to na pewno są tacosy al pastor. To jest mięso w ogóle wieprzowe, które jest przygotowywane jakby na takim rożnie, trochę podobne do kebaba i to jest też mega ciekawe, że ta potrawa w ogóle została wynaleziona przez libańskich imigrantów. Oni przybyli tutaj i zainicjowali właśnie tą potrawę, a później Meksykanie jakby ją przejęli i naprawdę te tacosy robią furorę, wszystkim zawsze smakują. Jak jesteście na Półwyspie Yucatán, to musicie spróbować właśnie tacosy z tą cochinitą pibil albo tym pollo pibil. No i na deser musimy spróbować marquesita, to jest Zaraz typowy tutaj przysmak z Yucatanu. To jest taki naleśnik na twardo i po meksykańsku powinien być z białym serem, z nutellą, z owocami w środku i najlepsze posypany żółtym serem queso de bola. U mnie już mogliście widzieć na jednym odcinku to. Nie pamiętam, na którymś pokazywałem. Ja już spróbowałem, ale dzisiaj Teraz jeszcze będzie kolejna Ala edycja. musiała testować. Tak, a Was jeszcze serdecznie zapraszam od razu na Instagrama Dominiki, tutaj na dole macie napisane. Dziękuję bardzo. Dobra, idziemy do Ale miał okulary apteki. założone, super. Idziemy się teraz przejść jeszcze w Idziemy parę do miejsc apteki. tutaj w centrum. Ja kiedyś jak byłem w Tulum, to typowo mieszkałem właśnie w centrum. No bo wiadomo, zona hotelera jest droga. Wtedy jak zaczynałem podróżować, no wiecie jak jest. Trzeba było jak najtańszym kosztem, żeby na jak najdłużej wystarczyło. Chociaż wtedy tutaj przyjechałem po walce mojej pierwszej Fame. No ale to i tak.
Nie będę wspominał, ile wtedy zarobiłem. Nikt by z was nie uwierzył, to na 100%. Tak wygląda właśnie centrum Tulum. Że macie wszystkie restauracje, jakieś tam sklepiki, oczywiście pamiątek bardzo dużo. Ja wtedy właśnie, jak tutaj mieszkałem, to dokładnie gdzieś w tamtej ulicy się wchodziło i tam byłem w hostelu. Ogólnie hostele w Meksyku wtedy, jak pamiętam, były całkiem spoko. Idziemy troszkę street foodu. O, tu jest to, co Ala chciała spróbować, no niestety może nie teraz. To są chipsy, które otwiera się nie od góry, tylko w poprzek i wrzuca się do tego majonez, różne przyprawy, też pico de gallo i posypuje się tym czerwonym takim sosem, czasami takim mega ostre, albo tak? picosito, tak. Mega ostre i dużo Meksykanów je to jako już takie danie główne, powiem. Okay. Tutaj możecie banany karmelizowane zrobić, parówkę czerwoną na homara. Parówka taka rozkrojona to jest polski homar. Ja w ogóle mi bardzo posmakował ten platan. Ja wcześniej gdzieś tam próbowałam, byliśmy w Boliwii, to jedliśmy może A lubisz polskie homary? I co? Lubisz polskie homary? Polskie homary? No. Co to jest? No, parówka rozkrojona tak jak ten. Nie homary, kurde. Ośmiornice polskie. Dokładnie. Jak mama przyszykuje najlepsze. Meksykanie uwielbiają automaty. Wszystko takie, gdzie właśnie jakieś pierdółki można wygrać. Przegrywasz pieniądze. Tak, trochę tak. No to się dopiero wszystko rozkłada, to wieczorem będzie imprezka, tam widać też scena jest. Chyba, że to było po prostu już wczoraj. Dobra, jesteśmy teraz w Tak Picha Cenot. Teraz to, co wam pokażę, to jest totalna petarda, to od razu się przygotujcie. Przygotujcie się na takie wow, bo my właśnie tak zrobiliśmy przed chwilą. Patrzcie to. Idziecie sobie lasem. Wyobraźcie sobie to, nie? Zamknijcie oczy i sobie to wyobraźcie. Idziecie sobie lasem, cyk, 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 cyk. I jesteście takim, wiecie, jesteście gostkiem, który sobie poszedł na grzyby po prostu, nie? I sobie szukacie. Wyobraźcie sobie, że tych barierek tu nie ma. A tu nagle cyk, dziura. No i sobie myślicie, że sobie zaglądniecie, co to w tej dziurze tutaj się znajduje. No i zaglądacie. Czekajcie, że mnie spadł ze schodów. A tu nagle cyk. Taka cenota. Wow. No i tu jest cenota tak jak powinna wyglądać, no. Ta woda w ogóle jest Niesamowite. taka krystalicznie No. czysta, to jest niesamowite, dlatego musicie wejść i popływać. No, wbijam na pewno. Chyba coś nie wyszło. Oj, a tam chyba ktoś z latarką nurkuje, wiecie? No i wypad do tej cenoty naprawdę bardzo udany. Jeszcze fajnie uprawie nikogo nie ma, bo jesteśmy po południu. Także idealnie. 11/10 po prostu. Cudownie. Jedziemy teraz, jeszcze wracamy do Tulum. Zobaczyć na plaży, bo Ala tam w sumie jeszcze nie była na tej głównej plaży. Popatrzcie, co tutaj jest. Baby turtle. Tutaj jest jedno odznaczone, drugie, trzecie, czyli tutaj są po prostu złożone jaja. No i Dominika wytłumaczy, o co chodzi. Słuchajcie, teraz kończy się sezon właśnie na żółwiki i to jest, żeby zabezpieczyć gniazdo, żeby ktoś tam, wiecie, nie stanął na tym i żeby te jajeczka się nie uszkodziły. Ogółem, co jest mega ciekawe, że żółwie zapamiętują zapach piasku, na której plaży się urodzą na całe życie. I jak osiągną swój wiek dojrzałości, około 15 lat, to wracają nawet z Australii, gdzieś tam z Azji, na tą samą plażę, gdzie właśnie się urodziły, złożyć swoje jaja. Wow. Składają te jaja po ogółem 6 tygodniach, te małe się wykluwają i 80 do 120 jajeczek naraz się składa w takim gnieździe. Dlaczego tak dużo? Bo tylko 10% po prostu tych żółwików przetrwa, nie?
To jest taka Widziałaś smutna kiedyś, jak trochę tak sobie historia. idą do tego, do Tak. morza? Ale czad! Niesamowite przeżycie, Też bym chciał niesamowite zobaczyć. przeżycie. To zazwyczaj dzieje się w nocy, one są w takim transie też i jak będziecie kiedyś brać udział w takim wolontariacie, to pamiętajcie, żeby nie robić zdjęć z flashem, bo wtedy one z tego transu się wybudzają i przepada po prostu jakby to składanie. I ja brałam udział kiedyś w takim wolontariacie. O, Tak. ale I fajne. wypuszczaliśmy też żółwiki. To też bardzo ważne, żebyście pamiętali, żeby tych żółwi na dłoniach waszych wiecie, jakby ich nie wypuszczać, nie przynosić, tylko żeby to była taka miseczka w środku z tym piaskiem, bo my mamy inne bakterie i żebyśmy tego po prostu dalej nie przynosili. Jakby nigdy nie dotykamy dzikich zwierząt. O. Fajnie. Ale mega doświadczenie. No. Niesamowite. Jak macie samochód, musicie zaparkować gdzieś tutaj przy tych głównych plażach. $10 za parking trzeba zapłacić. Jeśli nie macie, jeżdżą takie kolektywo, lokalne busiki, które jeżdżą właśnie z centrum Tulum, tutaj do zony hotelery i płacicie 30 peso, czyli 6 zł za takiego busika. Wczoraj nim akurat jechałem, także wszystko fajnie działa. Patrzcie, jak fajnie zrobione. Tutaj w ogóle przejeżdżaliśmy teraz ulicami, są tak piękne murale. To w ogóle trzyma serce. Tutaj właśnie byliśmy teraz koło takiego baru, który kiedyś imprezowałem sobie, po prostu tak przyjechałem pierwszy raz do Tulum. No i wtedy w tym czasie właśnie, co tutaj byłem 4 lata temu, bardzo niefartownie dwie dziewczyny akurat były w złym miejscu, w złym czasie. Coś między kartelami, jakieś tam, nie wiem, jakaś strzelanina była czy coś i dostały po prostu przypadkowo. Oczywiście nie przyszli ich zabić, tylko przypadkowo dostały, bo no niefartownie, no. Totalnie niefartownie. Straszna sprawa. Dami nas już odwiozła, dziękujemy bardzo, naprawdę. Bardzo dziękujemy i Super naprawdę serdecznie polecamy Domi, bo naprawdę super babka. Oprócz tego, że mega wiedza, to jeszcze naprawdę genialna. A jeśli jeszcze byście chcieli, żebym wam kogoś polecił, to polecam wam mnie. Oglądajcie więcej. Dobra, jesteśmy tutaj na dworcu już. Któryś z tych autobusów to jest na pewno nasz. Tam jest Merida. A to Mexico. Tapo. No dobra, naszego chyba jeszcze nie ma. Musimy po prostu poczekać. Mamy jakieś 3 godzinki drogi do Bacalar. Mamy być na 22. Mamy zarezerwowany już taki hostelik. Czy hostel to jest hotel? To jest hotel, ale taki... Jak hostel. Tak. I pojutrze już 4 rano. Belize. Za busa z Tulum do Bacalar zapłaciliśmy dokładnie po 371. No, czyli jakieś 75 zł, 74 zł. Jakoś tak. No i przyszedł po nas kierowca. Powiedział nam, do którego autobusu mamy wsiadać. No i dojechaliśmy po 3,5 godziny do Bacalar. I tak leje, że po prostu szedł. Nie mamy się jak stąd wydostać, żadnej taksówki nie ma. Mamy 1,5 kilometra do hotelu. Wesoło. Trzeba coś kupić. Patrzcie, jak wygląda lokalny sklepik. O! Doritoski. A to znaczy, ja bym chciał queso. Wiecie co, nie sądziłem, że w Meksyku zmarznę, a w tym autobusie zamarzałem, po prostu było tak lodowato. Jeszcze teraz nas zlało trochę i... No cóż, takie są podróże. 10:30 wieczorem, my nie mamy jak dojechać do hotelu. Taksówkarz nas wziął za 50 peso. Zobaczcie, że nie pada. Nie pada, mówiłem, że przechodzi bokiem. Ja się znam na pogodzie, bo jakimś tym pogodynkiem dotarliśmy do hotelu, w którym nikogo nie ma, nawet właścicieli nie było. Po prostu pokój był otwarty, powiedział, że Pościel jakaś, czy tu nie ma nic? to jest chyba. Nie, może ręcznikam się mam przyczepić. A nie, albo tam może to, co jest w szafie? Nie wiem gdzie. Patrzcie, w ogóle mamy drzewo te. Zaraz zapytam. Mieliście jakiś pokój z drzewem w środku?
bo ja pierwszy raz. Nie no, mieliśmy kilka razy. Mieliśmy. Drzewo? Tak, że takie wiesz, jakieś że drzewo. Ale to Mieliśmy nie jest w ozdobne. Tajlandii. Aha, to jest ozdobne, To, dosłownie. popatrz, to dlaczego tam jest w ziemi? A czemu tu nie No tu jest? się już kończy, bo tu ucięli, no ale tu w ziemi, tam się... No nie wiem, mi się wydaje, że to chyba nie jest ozdobne. Kto by takie coś ozdobnego do domu dawał? Nie no, byliśmy w takich, są... Chciałabyś mieć drzewo w domu? W Tajlandii byliśmy w takich hotelach. Dobra, zrobimy sobie w domu, zobaczymy. No. Dlaczego nie ma pościeli? Dlaczego nie ma właścicieli? Pościeli to jakby... I czemu nikogo tu nie ma? Jesteśmy jedyni w tym hotelu. To się zdarza, że nie ma, ale... Dobra, nic, trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Jutro vlog z Bacala, z pięknej laguny Kolorady. Trzymajcie kciuki, żeby była pogoda. A później kolejny dzień, 6 rano. Belize, kolejny kraj. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję, lajka i komentarz.